Zajechałem na małe tankowanko. Także no widzicie, funt 88 za litr aktualnie, 42 litry teraz sobie zatankowałem, łącznie 80 funtów 92 pensów. Także biorę sobie tuna kanapkę, czyli z tuńczykiem i frappuccino. Karmelowa, taka zimna kawka. Myślę, że się nada na przekąskę. Right? Number 3 please. Yeah. And these two. Yeah. 8716 please. Yeah. Yeah. Thank you. Excellent. Cheers. It's a bit now. Cześć Iwi, kotleciku. Tak, nie jestem dzisiaj sam. Dzisiaj ze mną jest moja mała piękność, tak? Cześć Iwi, kotleciku mały. Dzień dobry. O jejku, jejku, jejku. Jaka ty jesteś całuśna, tak? Całuśna jesteś. Jeszcze chwilkę pojedziemy i zaraz spacerek będzie, dobrze? No, no, już zaraz. Także zaraz się widzimy. Witam. Witam. Tym razem wybieramy się śladami Tolkiena. Konkretnie jesteśmy na tak zwanym Tolkien's Trail, czyli miejscu, gdzie znany nam John Ronald Tolkien, pisarz takich dzieł jak Hobbit, czy Władca Pierścieni, czy The Silmarillion. Ach, bardzo trudna nazwa. W każdym razie pisarz i twórca tych właśnie dzieł czerpał z tego miejsca w dużym stopniu swoją wenę. Jest to niezwykle piękne i idylliczne miejsce, w którym jest naprawdę dużo do zobaczenia. Także pochodzimy tymi szlakami i opowiem Wam troszeczkę różnych ciekawostek na temat właśnie owego pisarza, czyli Tolkiena. Zapraszam. No to taka mała ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale Tolkien był zagorzałym katolem. I kiedy mówię katolem, tak mam na myśli katolikiem. Pomimo, że żył tu w Anglii, gdzie jednak przeważa protestantyzm, no to był po prostu katolikiem i to bardzo zagorzałym i są naleciałości jego wiary dość mocno uwikłane w świat, który stworzył. Bo ogólnie kosmologia, tak z nazwy, jaką on stworzył, nazywa się Arda. Tam jest osadzona cała jego literatura, jakieś tam poematy, wiersze i tym podobne rzeczy. I w tym Arda, a raczej ta Arda, ta cała kosmologia jest bardzo mocno oparta na chrześcijańskich wierzeniach i teoriach, wymieszanych troszeczkę z taką taką nauką, ale jeszcze nie współczesną, przedwspółczesną nauką, tak?
No i właśnie na przykład ta kraina Śródziemia, tak, Middle Earth, no to właśnie się w tej całej kosmologii Arda znajduje. Także to taka mała ciekawostka, bo też nie wiedziałem, że on był takim zagorzałym wyznawcą. No szukamy wody, tak? No już liżesz, jeszcze puste już liżesz. Już, momencik. Czekaj, widzę się odsuń troszkę. O. Proszę. Dopiero zaczęliśmy spacer, a już nie wytrzymuję. Coś ja czuję, że to będzie ciężka przeprawa. Tak, Iwi, kondycja słaba. Spójrzcie tutaj. Niestety na drugą stronę nie przejdę, bo tu jest wszystko zalane. A ten most pod słońce jest, więc będzie słabo widoczny. Jest on trochę zdewastowany. Widać, że to jest stary most, który tutaj kiedyś był. Ale już został wyciągnięty z użytku ewidentnie. No. I zaraz obok postawiono drugi, który nazywa się mostem Cromwella. Cromwell Bridge. Taka piękna struktura. No dobra. To może w tych właśnie pięknych warunkach powiedzmy jeszcze coś ciekawego na temat Tolkiena. Mianowicie Tolkien. Czy on był tylko pisarzem? No właśnie nie. Okazuje się, że był wykształcony. Studiował na uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie ukończył filologię. No i potrafił naprawdę biegle rozmawiać wieloma językami. Chociażby takim jak fiński, takim jak staroangielski, czy takim jak wymarła łacina. No i żeby było jeszcze ciekawiej, bo nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę, myślę, że niewiele osób to wie, ale kiedy Tolkien tworzył swoje opowieści, swoje te wszystkie przygody, to on, jakby to ująć, nie tworzył świata samego w sobie, tylko tworzył świat wokół swoich języków. I co rozumiem przez swoje języki? No, Tolkien dosłownie stworzył języki. Stworzył takie języki jak chociażby Quenya, czyli język elfów, dokładnie ten, który w Śródziemiu był używany przez elfy, oraz chociażby taki język jak Sindarin, który z kolei był używany przez szare elfy, czyli inaczej w angielskim drow. Także dość ciekawe, prawda? Kierunek studiów nie poszedł na marne, jak widać. Chyba był bardzo, bardzo mocno zagorzałym fanem poznawania różnych języków i różnych perspektyw, które niosą się za tymi językami. Bo, nie wiem, no, szybki przykład wam dam z głowy. Uwielbiam takie smaczki, prawdę mówiąc. Patrzcie, są takie słowa w języku na przykład angielskim, których nie da się przetłumaczyć na język polski. Dopiero kiedy rozumiesz jego znaczenie, to jesteś w stanie wytłumaczyć, co to znaczy. I mam bardzo proste słowo, które być może niektórzy z Was słyszeli. Na przykład malevolent. Co to słowo znaczy? No, nie znam odpowiednika na język polski, nie w postaci jednego słowa. Najprostsze wytłumaczenie, co to znaczy, jest to przymiotnik określający osobę, która zupełnie świadomie chce czynić zło, zdając sobie sprawę z tego, że to jest zło i ma intencję robienia tego zła. Czyli też wyraża chęć, żeby to czynić, a nie, że robi to przypadkowo. No i nie wydaje mi się, żebyśmy mieli takie jedno słowo, które określa to. Umiem to wytłumaczyć pełnymi zdaniami, ale nie znam odpowiednika polskiego słowa, które zawierałoby i skupiało te wszystkie cechy i rzeczy naraz. Bo to nie jest osoba złośliwa, to nie jest osoba złowroga, to są w ogóle inne słowa. Nie jest to jakiś rzezimieszek, no nie mam po prostu, nie mam takiego słowa po polsku. Inne ciekawe słowo, które mógłbym też wyciągnąć, bardzo rzadko używane, nawet tutaj w Anglii mało kto go używa, nie słyszałem go chyba więcej niż 2 razy. Słowo brzmi serendipity. O, wybaczcie, to trudne słowo i mało kiedy słyszane. Serendipity.
No i co to znaczy? No jest to... Jest to... Na polskie chyba można to w 2 słowach powiedzieć. Szczęśliwy traf. Jest to sytuacja, kiedy spotyka Cię zupełnie niespodziewanie coś pozytywnego. I jest na to jedno słowo po angielsku, a raczej nie mamy takiego słowa po polsku, bo to nie jest po prostu szczęście czy szczęściarz. Bo inaczej by po angielsku ktoś po prostu powiedział, że o, he's lucky, tak? Że ma szczęście, luck. A jednak jest to osobne słowo określające bardzo konkretną sytuację, konkretny stan. No i wydaje mi się, że jest sporo takich słów i właśnie to jest piękno filologii, dlatego o tym mówię, bo Tolkien, na pewno poznając różne języki i ucząc się ich, na 100% zagłębiał się właśnie w takie odmęty słówek i rzeczy, które są wpisane w daną kulturę, ale nie istnieją w jego języku rodzimym. I poszerzało mu to bardzo horyzonty, że niektórzy pewne rzeczy nazywają, a inni po prostu nie mają nawet takiej potrzeby, tak? Już tutaj z głowy nie pamiętam, ale wiem, że w Japonii na przykład jest bardzo dużo takich słów. Jest jakieś tam śmieszne słowo, które określa, że na przykład moja buzia czuje się samotna w kontekście, że jestem cały czas głodny. Jest jakieś tam inne słowo, które określa hikimori, czyli osobę, która zaszywa się w pokoju, odcina się od społeczeństwa, jest troszeczkę taka wyalienowana. No i żyje na takim uboczu społecznym, tak? I też mają na to jedno słowo, hikimori, gdzie u nas raczej takiego słowa po prostu nie mamy. I myślę, że to fajna ciekawostka. Także to by było tyle na razie odnośnie tego miejsca. Pięknego jakże. A my teraz ruszamy dalej. Tak, Iwi? Gotowa na dalszą przygodę? Lecimy dalej, nie? Lecimy. To, co widzicie za mną w tle, nazywa się Stonyhurst College. Jest to miejsce, do którego uczęszczał syn Tolkiena i właśnie z tego powodu Tolkien tutaj często bywał. Mówi się, że ta architektura właśnie miała przeogromny wpływ na to, na czym właściwie Tolkien wzorował się, tworząc Rivendell. Także tutaj sobie się na chwilę zatrzymam z tym pięknym widoczkiem na te 2 ładne zbiorniki wody i ogrody. No i cóż, Iwi też z chęcią sobie odpocznie, bo troszeczkę już spacerku było, tak, Iwi? No, trzeba trochę odpocząć, tak. Tak też zatrzymamy się i nastąpi konsumpcja tego, co kupiłem na stacji benzynowej, czyli kanapki z tuńczykiem wraz z tą kawką frappuccino karmelowym. Może troszkę mnie na nogi postawi. I ruszymy dalej. I jeszcze się dowiemy kilku innych ciekawych rzeczy. Mam takie smaki. Iwi zazwyczaj uwielbia te patyczki. O, już tu przybiegła. Ledwie wyczuła. Tak, chcesz Iwi, tak? Takie coś, dobre? Niam, no. Oś, to. Jeszcze jednego. Ty jesteś głodna, tak? Tylko ty nie chciałaś tej kanapki nudnej. Ty wiesz, co jest smaczne dla ciebie, tak? No, jak wcina. Ale palca mojego możesz nie odgryzać. Jeszcze jeden. Trochę siły nabierzesz, tak? Na ten nasz spacer.
To tak szybko zjadasz. Oś, to. No i jakby na to wszystko nie patrzeć, właśnie te piękne tereny, ta przyroda, ta dzikość, ta natura, te zbiorniki wodne takie jak ten, błoto i te całe szlaki, którymi teraz się przedzieram obok tych strumyczków. No jakby nie patrzeć, właśnie między innymi to było inspiracją do stworzenia wioski hobbitów, The Shire. Już wcześniej przechodziłem przez tak zwany Shire Lane, bo chcę zaznaczyć, że bardzo duża część tego szlaku, którym idę, ciągnie się wzdłuż właśnie czegoś, co się nazywa Shire Lane. Co również wskazuje na to, że to mogła być główna inspiracja i nazwa, która właśnie się od tego wzięła. Inna fajna ciekawostka. Ogólnie Tolkien, no nie chcę powiedzieć, że był pacyfistą, ale to coś w tym stylu. Miał raczej negatywne nastawienie do wojny, że tak powiem. Uważał, że wcielanie się do wojska to jest bezsensowna rzecz. Że to jest oddawanie życia praktycznie za nic, za interes kilku jakichś tam ludzi. I o ironio, pod naporem, że tak powiem, społecznym i rodzinnym, w pewnym momencie niejako na nim zostało wymuszone, że się zaciągnął do wojska. I nawet brał udział w bitwie pod Sommą w czasie I wojny światowej. Między innymi mówi się, że stamtąd zaczerpnął wątki takiej braterskiej przyjaźni, tak? Między Frodo a tym jego kumplem Samem, gdzie jeden pomaga drugiemu i jeden drugiego niesie we wszystkich trudach, tak? No i prawdopodobnie właśnie widok wojny i problemów z nim związanych były źródłem inspiracji do niektórych elementów jego powieści, chociażby też takich jak Mordor, który wyglądał od zawsze jak taki zniszczony kataklizmem teren, tak? Jakby tamtędy przeszła jakaś siła, która wszystko niszczy. No i w rezultacie przecież właśnie tak samo to wygląda w czasie wojny. Tolkien był również całkiem niezłym kasanową. Znaczy, no dobra, może trochę przesadzam, ale ogólnie rzecz biorąc był wierny jednej kobiecie, ale jego historia i jego żony jest dość interesująca, bo mieli taką dziwną sytuację, że ona była z protestanckiej rodziny, a on z katolickiej. Nie, wróć, jego rodzina chyba też była protestancka, a on tylko został katolikiem. No ale już mniejsza o to, chodzi o to, że był innego troszeczkę odłamu wyznania, prawda? No i choć znał się ze swoją przyszłą żoną już prawie że od dziecka, bo od jakichś tam dość wczesnych lat i od początku im się, no wszystko wskazywało na to, że będą razem i bardzo się kochali, no to jednak rodziny ich zabroniły im tych kontaktów, zwłaszcza dla Tolkiena. Ojciec jego mu powiedział po prostu, że nie ma takiej opcji i
zabronił mu spotykania się pod groźbą wycofania, fundowania jego edukacji i jakichś tam tym podobnych ważniejszych elementów jego życia. No i w rezultacie pod naporem oczywiście zerwali kontakt, przez bardzo długi czas do siebie się w ogóle nie odzywali, ale gdzie tu jest śmieszny i ciekawy wątek, no ona, ta jego przyszła żona, już ruszyła w swoim życiu trochę do przodu. Znalazła jakiegoś innego mężczyznę, który się jej oświadczył. No i już była praktycznie u progu małżeństwa, że tak powiem, kiedy to Tolkien już w swoim okresie dorosłym w jakiś tam sposób z nią wszedł znowu w kontakt. No i nalegał, żeby to jego poślubiła. Mówił jej, że ją bardzo kocha, że zawsze ją kochał, tylko nie mógł się do niej odzywać ze względu na taką, a nie inną sytuację, tak? No i co ciekawe, ona najwyraźniej to uczucie gdzieś tam dalej było, pomimo że aż tyle lat minęło, bo co ciekawe, ona powiedzmy, że odbiła, jak to stwierdziła, przyjęła zaręczyny tamtego drugiego tylko dlatego, że nie chciała zostać starą panną, tak? No a kiedy Tolkien znowu wszedł na tapet, że tak powiem, no to z miłą chęcią przeskoczyła i zahaczyła się u tego, który od zawsze był jej miłością. Także droga do ich małżeństwa była dość wyboista, dziwna, wymagająca dużo cierpliwości, ale jednak, jak widać, doszło do tego, że się zeszli. Można? Można. Żegnamy się, tak? To na tyle z naszej wycieczki szlakiem Tolkiena. Także my stąd się powoli zabieramy. Jedziemy dalej i zobaczymy się kiedy indziej. Ciao Bella.